Zobaczcie, jak jest klimatycznie. Jesteśmy w miejscu, które już kiedyś odwiedziliśmy, ale ja lubię takie atrakcje, przyznam się szczerze, zimą. Wtedy, kiedy już nie ma co robić, jest troszkę chłodniej, pada deszcz i można tutaj zawitać. Dzisiaj jesteśmy z innego powodu. Patrzcie, jak jest pięknie, jak wchodzimy. A co nas tu przyciągnęło? Właśnie ten eksponat. Taki niepozorny. A możesz pokazać od spodu? Nikt nie zgadnie, co to jest. A ja wam wstawię zdjęcie. To jest wanienka. To kompania dzieci. Tak. I jesteśmy słuchajcie, w Muzeum Childhood, w którym tutaj, przy pięknym domu Sudbury, tutaj właśnie dostarczamy jeden z naszych eksponatów. Jest to wanienka do kąpania dzieci, a powiemy wam za chwileczkę, co łączy to miejsce z tą wanienką. Dajcie mi tylko chwilę, wyciągnę kartę National Trust. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w Sudbury, Cal. To jest piękne miejsce, bardzo stary dom z XVII wieku. To posiadłość taka rodzinna, która była przez 250 lat utrzymywana przez jedną rodzinę. George Vernon wybudował ten dom. My jesteśmy tutaj tak z tyłu troszeczkę teraz, tutaj były stajnie, ale chcę wam coś pokazać, bo tutaj wchodząc dostaje się pieczątkę. Taką pieczątkę dostajemy i wchodzimy. A gdzie masz? Uciekło mi. Wchodzimy i możemy tutaj przechodzić. Słuchajcie, jest tutaj dużo atrakcji. Już wam pokazuję dokładnie, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, to jest miejsce The Children's Country House Museum. I tutaj w Sudbury to miejsce właśnie zostało przez rodzinę, która tutaj w posiadaniu była 250 lat tego domu. Dopiero po II wojnie światowej rodzina zdecydowała się, że już nie jest w stanie utrzymać tego miejsca i przekazuje je na National Trust. To wam chcę pokazać tutaj ogród. Nie wiem, czy do ogrodu przyjdziemy później, bo jest tak, mówię, dzisiaj troszkę chłodno i tak mrocznie, tak jak to w Anglii bywa jesienią. Fajny klimacik, ale tu jest pięknie. Moi chłopcy weszli do środka, ale bo musieli oddać wanienkę na recepcję. Będzie pewnie eksponatem tutaj w muzeum. Także jeżeli się wybierzecie i znajdziecie naszą wanienkę, to dajcie znać. Takie skarby po prostu też trafiają w nasze ręce, a później troszeczkę są przez męża odrestaurowywane no i ktoś upatrzył sobie, że może być tutaj świetnym eksponatem do tego muzeum. No i zobaczcie, jesteśmy w środku. W środku są takie cudeńka. I te cudeńka to są nie tylko zabawki, tak jak tutaj, takie że tak powiem, z lat współczesnych, ale znajdziemy też zabawki bardzo, bardzo stare. Takie z czasów wiktoriańskich. Takie proste rzeczy, którymi dzieciaki się bawiły. I jest to taka fajna lekcja dla maluchów. I tutaj przenosimy się w świat właśnie taki, który da nam taką namiastkę tego, co było wcześniej. Przepiękna historia również opowiedziana o tym, jak ważną rolę spełniali zwłaszcza młodzi chłopcy, którzy czyścili kominy, że zostali zmuszani do takiej pracy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa historia pokazana w taki troszeczkę inny sposób niż dzieci rodzin bogatych, które tutaj dorastały. Także możecie sobie tylko wyobrazić, jaką ważną rolę tacy młodzi chłopcy, jak w wieku mojego syna podobnym, odgrywali. Zobaczcie, tutaj na przykład jest takie miejsce, gdzie dzieci, Aleks, chodź tutaj, gdzie mogą wejść i sprawdzić, czy są akurat dobrego rozmiaru, żeby wejść do komina. No, spróbuj. No tu jest małe, tak. Możesz wejść. No dobrze, no teraz spróbuj tutaj wejść, czy tu się zmieścisz. No, prawie się zmieściłeś. No. Czyli nadawałbyś się do czyszczenia kominów. Ty też byś... A tu możesz wejść? No to wejdź tu do środka. No wejdź, masz mój telefon, chcesz? No idź. Chcesz mój telefon? Chcesz mój telefon? Nie, mam mój. Nie bój się, idź. Chcesz mój telefon?
Trzymaj i nagrywaj. Tylko tak w poprzek, no. Bardzo mało miejsca. Jak ci się daje? Alex, Co? jesteś okej? No chyba. Spadam. Ciemno tam było? No, nic nie widać. O, tutaj po doświadczeniach w kominie można pobudować sobie klocki Lego. Słuchajcie, fajne są te miejsca, a fajnie jest to zrobione i też mi się wydaje, że dużo takich atrakcji, o jaki domek, zaraz zobaczymy z którego roku, 1880, słuchajcie, a ten na górze 1910, a no jest trochę różnicy. Wow, zobaczcie. Słuchajcie, jest tutaj naprawdę dosyć dużo eksponatów, ale teraz zobaczcie. A, taka kołyska. I zaraz pójdziemy do szkoły. Tak. Tutaj młody człowiek wie, bo już wcześniej był, ale zobaczcie, mamy pokój na górze. Dobre, co? Dobra, przenosimy się teraz do innej sali. Tutaj jest... Drugiej jest lekcja. O drugiej jest lekcja, to zaraz Wam powiemy, o co chodzi z tą lekcją. Ta lekcja to jest lekcja wiktoriańska, w której dzieci mogą uczęszczać, mogą ubrać fartuchy. Mówiłam, że się przeniesiemy w taki świat. Proszę, ja bym chciała, żebyś ubrał taki szkolny... Ja byłem ze szkoły. A. Wiktoriańskie. A, tak, no tak, oni byli ze szkoły. Next lesson at 2 p.m. Słuchajcie, więc o 2 godzinie można wrócić. Nam się ostatnim razem nie udało tutaj być na tej lekcji, ponieważ ona już trwała. Ale dzisiaj... nie, chyba dzisiaj też nam się nie uda. Uda nam się być o 2 godzinie na lekcji? Nie. A, też nam się nie uda. No to ja Wam tylko pokażę, jak wygląda ta klasa tutaj. Bo na pewno jest fajnie przyjść. Myślałam, że nam się uda. No niestety, będziemy musieli w takim razie... Nie mogłam znaleźć informacji, o której godzinie odbywają się te lekcje, bo wtedy byśmy byli tutaj troszeczkę szybciej, ale tu Wam pokażę, bo to są przyrządy, którymi dzieciaki się posługiwały w czasie swoich zajęć. Tak mógłbyś pisać ładnie. Nawet jak ja pisałam pięknie. Tak, i tutaj za tą szybą właśnie odbywa się lekcja wiktoriańska. Dzieciaki mogą wziąć udział. No niestety nam się dzisiaj też nie uda, bo ale tu mamy szkolne ławy. Na górze też jest kilka opcji. W ogóle to jest, ja lubię takie atrakcje tutaj. Co tam było? Wtedy fajnie jest przyjechać do takiego miejsca, jak już jest troszeczkę chłodniej deszczowo. Tu jesteśmy w takim, zobaczcie, Space Section. No, myślę, że dla miłośników takich zabaw to jest naprawdę coś ciekawego. Idziemy jeszcze na górę i zobaczymy, co jest na górze. Tak, to kolejna sala, w której są wystawy i pokazane zabawki i dzieci. Tak. Czym się bawiły? Oczywiście Teletubisie, to już wiecie, przenosimy się do już takich czasów teraźniejszych. O, nawet Kaczor Donald jest. Co jeszcze ciekawego wypatrzyłeś? Wojownicze żółwie. Tutaj. O patrz, Arkę Noego. Pytałeś się o Arkę Noego ostatnio. A to tata coś się zaśmiał o Arce Noego. Lalki. Lalkę kiedyś też taką mieliśmy, czy nie? Mamy, zobaczcie jak lalka, patrzcie. 1850 rok. Taka co straszy. A tu mamy kolejną salę i kolejną atrakcję. Pociąg, który jeździ dookoła. Zobaczcie. Gdzieś on tutaj przejeżdża. Fajny pomysł. A teraz zabawa. To jest trudne, prawda? Żeby było równo. Nie za bardzo. Słuchajcie, 2 stoły, gdzie można właśnie sobie pomalować.
spirografem. Dokładnie tak to wygląda. Krótka historia również na temat tego. O, nawet nieźle Ci wyszło. Wow! Musi być dobrze naoszczony ołówek. Pięknie. Pięknie. Słuchajcie, teraz się przeniesiemy do tego domu. To była ta sekcja, gdzie jest dla dzieci, a my wejdziemy tu. I tutaj już jest zachowana ta część taka, też tam jest zmienione troszkę, ale tutaj jest zachowane tak, jak ten dom został pozostawiony przez tą rodzinę. Także mam nadzieję, że zobaczymy ciekawe rzeczy. A zobaczcie, jaka jest fajna mgła, jak to wszystko tak wygląda bardzo majestatycznie tutaj. Tutaj się zostawia wózki dla Waszej informacji, można przebrać sobie dzieciaki. No i tu wejdziemy już do środka, do tej hali. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wyglądało wcześniej. Wow, takie wyjście na ogród to jest po prostu marzenie. Tu jeszcze podziwiamy piękny zegar. Słuchajcie, pięknie jest. Idziemy tutaj do środka, bo tam jest kilka takich fajnych rzeczy. Oczywiście zrobione wszystko pod kątem dzieciaków. Główna sala. I słuchajcie, tutaj kiedyś jak byliśmy, to był przepiękny pokaz na tym suficie. Pamiętacie? Był taki pokaz wirtualny. No właśnie, a teraz nie ma. John Vernon to był właśnie założyciel tego domu. On wybudował. Take a seat. A, możemy usiąść przy tym. No to dobrze, to siadajmy. Ty siadasz na honorowym miejscu, rozumiem, tak? Dobrze. Ja siadam tutaj, a tata podaje nam jedzenie. Tata, czekamy. Na co czekamy? Na zupę. Na zupę. Słyszysz? Prosimy zupę jedną. Ale fajnie, słuchajcie. Wow. Także widzicie, można chwilę się pośmiać, pobawić. Co tu jest jeszcze ciekawego, jeśli chodzi o sztukę? Słuchajcie, obrazy są tutaj przepiękne. Tak jak Wam mówiłam, te wnętrza zostały zachowane i tak jak ta rodzina tutaj 250 lat ten dom zamieszkiwała, to tak naprawdę to wszystko tutaj jest. Zobaczcie, jakie to robi niesamowite wrażenie. A ja Wam coś jeszcze powiem, tutaj taką ciekawostkę, bo w tym domu kręcono Dumę i Uprzedzenie. I no tutaj jest kilka takich pomieszczeń, które jeżeli ktoś oglądał, to może skojarzyć. My wchodzimy teraz na górę, bo tu Wam chcę na górze pokazać, jak pięknie to wszystko wyglądało. Dom jest w ogóle w takim wybudowanym stylu barokowym, więc ma dużo, tak jak widzicie, takich detali, które pokazują troszkę taki przepych, a troszkę też takie wizjonerstwo tamtych lat. Naprawdę robi wrażenie. Przepiękne, słuchajcie, tutaj wchodzimy do jednej z największych bibliotek, zbiorów, które sobie tutaj jeden właśnie z rodziny Vernonów upodobał. Fajnie zrobione. Taki w sumie jeden pokój moglibyśmy mieć przeznaczony na książki. Udałoby nam się. Ale najciekawsze w tym pokoju są te schody. Zobacz. A Tobie się podoba globus. Gdzie teraz jesteśmy? Pokażę, umiesz wskazać miejsce, w którym teraz jesteśmy? Jestem taki głupi. Jesteś taki Tutaj głupi. o, O, a Max jest. a Max gdzie? Tutaj o, a Mika jest. Tutaj o. Tak, jakby ktoś pytał, po prostu pokazywał, w jakich odległościach w tej chwili jest jego rodzeństwo. Słuchajcie, naprawdę miejsce robi niesamowite wrażenie. Ja zresztą uwielbiam biblioteki w takich starych domach, więc dajcie znać, czy Wam się też podoba.
A teraz kolejny piękny pokój. Kolejne biurko, które wpadło na pewno mężowi w oko. No, krzesło też ciekawe. Ale najlepsze jest to, że te meble pochodzą tak jak, większość mebli pochodzi tak jak ten dom został w XVII wieku wybudowany. Także możesz sobie wyobrazić, że niektóre tutaj przedmioty są z 1600 któregoś roku. Takie stare? Nie wiem, czy tak potrafisz znaleźć aż takie stare przedmioty. Co to biurko? Hala tutaj tak przypomina troszkę Harvey Hall, bo też jest taka sekcja z obrazami. Co prawda Harvey Hall robi niesamowite wrażenie, bo jest olbrzymie. Ale to jest Long Gallery, ten pokój, tak się nazywa. Słuchajcie, tutaj jakbyście się wybierali porą taką jesienną, no to mówię, no to dużo czasu możecie spędzić w domu, tutaj w domu, w środku, tak? Widzicie, dzieciaki się bawią i o to chodzi. To jest zupełnie inny klimat, jeśli chodzi o takie miejsce. Natomiast jeżeli uda Wam się przyjechać i będzie piękna pogoda, to tutaj za oknem cały czas Wam pokazują ogrody, bo ogrody robią naprawdę niesamowite wrażenie. I co jest jeszcze? Kaloryfery, które grzeją. Także można sobie chwilkę tutaj odpocząć i nie tylko pozwolić dzieciakom się pobawić, ale samemu również też chwilę odpocząć. Ja myślę, że nawet jakbyśmy jakąś książkę wzięli, dzieciaki by się bawiły, to i tak by udało nam się tutaj chwileczkę odpocząć. Mówiłam, że wszystko jest ciekawe. Co jest w skrzyniach, to jest jedno z pytań, ale tu jest jeszcze też fajna rzecz, bo tu można odegrać takie sceny różne, teatralne, więc to też tak zachęca dzieci do bycia troszeczkę bardziej kreatywnym. A tutaj co masz? A, origami, o! Nie, to jest. I kręcisz. Tak, widzicie, można się przebrać i można sobie wymyśleć, jaką chce się być postacią i właśnie tutaj zaaranżować takie przedstawienie. Gdzie mój rycerz? Przebiera się? Rycerz i pies. Rycerz i pies. Psa już mamy. Teraz potrzebujemy jeszcze tylko towarzysza do psa. A, jeszcze jeden pies? O czym będzie to przedstawienie? To jeszcze ty czapkę ubierz. Słuchajcie, czekamy. Mówiłam Wam. Pokaż, który tu. A, bo tu można, zobaczcie, tu jest biblioteka. Ten jest ładny, a jaki jest jeszcze? Pokaż. Można samemu sobie zrobić aranżację. No myślę, że do psów pasowałoby Ci... O, ten ogród, o... Nie ma niestety komina. Słuchajcie, sypialnia jest niesamowita, piękna. Tak jak Wam mówiłam, te rzeczy naprawdę należały do tej rodziny i możecie sobie tylko wyobrazić, że no kiedyś tutaj to miejsce tętniło takim życiem rodzinnym. Fajnie, że to miejsce zostało tak zachowane i dalej dzieciaki tutaj, ta energia dzieci jest w tym domu, bo z taką myślą ten dom został wybudowany, żeby pokolenie tutaj, z pokolenia na pokolenie ten dom przechodził. Oczywiście to miało być w posiadaniu jednej rodziny, no ale teraz cieszą się wszyscy odwiedzający, zwłaszcza dzieciaki. A tu mamy kolejne fajne miejsce. O, taką rzecz na węgiel mamy. Nawet dwie. Bardzo przytulnie. Zobacz, w takim stylu bym Ci zrobiła pokój. Co Ty na to? Młody nie chce się zgodzić na taki ciemniejszy wystrój pokoju. O, a tu już słyszę zegar. Pokaż. Fajny. A to fajna szafa. Wow. No ale tylko pierwsza godzina to tylko jeden raz wybił. Szafa fajna. A tu mamy kolejny pokój. Zawsze, słuchajcie, w tych domach zachwycam się tapetami. Bardzo często te tapety są zrobione z materiałów. To nie są takie zwykłe papierowe tapety. Ale zapewne jak zwiedzacie jakieś domy, no to też tym się interesujecie i też to wiecie. Ale ładnie tutaj jest naprawdę. Coś tu jeszcze. Tu już nic nie, ale tu wchodzimy do pięknego pokoju. Zobaczcie.
Yeah, the Russians, yes. Yeah, the Russians, yeah. And the nose might be... Zobaczcie, tajemnicze drzwi. Marmurowy kominek. Most of it to the central Wow. building. No i wyszliśmy z powrotem. Tutaj mamy bibliotekę. Jeszcze raz może wejdę. O, już chyba nie ma nikogo, więc ona robi piękne wrażenie. Jeszcze raz chcesz wrócić? Nie, to tam jest. Słuchajcie, już schodzimy po tych schodach w dół. Naprawdę miejsce jest fajne. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej czasu, a musimy po prostu stąd się przemyślić do Matlock. Bo mówię, mamy dzisiaj taką trochę niedzielę pracującą. Ale zobaczcie, jak pięknie tam wygląda jeszcze w tej sali. Zresztą słyszycie muzykę. No to jest muzyka, która mi się kojarzy właśnie z domowym uprzedzeniem. Ale oczywiście mogę się mylić. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy wiedzieliście, że te wnętrza właśnie były, posłużyły do aranżacji właśnie tego filmu. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Zobaczcie, ja się tutaj odwrócę i tu można przebrać się. Dzieciaki mogą ubrać piękne dziewczyny, piękne dziewczynki, piękne stroje i tutaj po prostu chwilę zatańczyć. Myślę, że fajne miejsce, godne polecenia. Jak jesteście, gdzieś macie niedaleko, to warto się wybrać. A jeżeli planujecie teraz na half term jakiś wypad, to warto takie domy zwiedzać, bo zawsze dla dzieciaków coś fajnego się znajdzie i zawsze coś ciekawego dzieciaki będą mogły zrobić. Co wyczytałeś ciekawego jeszcze? Tako robią na drewnie. Tako, potem tako, potem tako. A, jak I to- rzeźbią, tak? To jest replika tutaj o. Ach. Widzicie? Młody człowiek zawsze znajdzie coś interesującego. Książka nie cała. No nie działa, bo jest przypięta akurat na tej stronie, na której mamy sobie przeczytać informacje o tym. Widzisz? Piękna, piękna dekoracja. To jest rzeczywiście drewniane. Ale ładnie zrobiona biblioteczka, patrzcie. To masz takie o, mini blok? Yes. Mini takie o, mini No, tylko taki akurat w tym pokoju można sobie usiąść, bo są specjalnie do tego przeznaczone sofy, ale jest chłodno. room in progress. A, jeszcze coś będzie, widzicie? It's mystery. Mystery Room in Progress, także tu trzeba będzie wrócić. Ja wam powiem, że dzieciaki były tutaj zachwycone. Byliśmy, tak, sierp. To jest to, co idzie pod ziemię i ten cylindr, gdzie możesz wszystko robić z klejem. A, no tak, tam było taki warsztat w kuchni. Tak, faktycznie, słuchajcie, teraz jest rzeczywiście, zamknięty. jak tutaj byliśmy, tylko myśmy tutaj byli dobre 2 lata temu, 2 albo 3 lata temu, to było tak, że można było zejść na dół i faktycznie jest po dziewczyny... prostu Dzisiaj jest zamknięte, albo będzie, tak, i można było z klej, czyli z takiej... ciastoliny robić sobie, słuchajcie, fajne rzeczy, ale tu jest też fajnie, zobaczcie. Tam niestety nie możemy wejść na górę, ale też wygląda ciekawie. Także atrakcji jest tutaj dosyć dużo, tylko ja nie mogłam dzisiaj na stronie, no i tak musieliśmy tutaj przyjechać, więc nie było wyboru, ale chciałam zobaczyć jak najwięcej, jeśli chodzi o takie zajęcia dla dzieci. Także myślę, że troszkę Was zachęciłam, a teraz oczywiście wychodzimy na przepiękny ogród. Zostawiamy ten dom i idziemy tutaj, bo młody człowiek chce zobaczyć playground. Nie byliśmy, więc sama jestem ciekawa, czy rzeczywiście jest fajnie, ale patrzcie, jaki klimacik taki. No faktycznie tutaj jest playground, jest jakaś huśtawka, słuchajcie, coś do wspinaczki, ale chyba nie za dużo, bo widzę, że chłopaki się zatrzymali. Ale nie zmienia to faktu, że zobaczcie, stoliki piknikowe są.
Leżaki są, jak to bywa w National Trust. Dom jest zaraz obok. Tutaj, jak wchodziliśmy, to widzieliście, można sobie wejść, napić się kawy, herbaty. Ja chyba sobie wezmę chai latte, bo mam taką ochotę, jest troszeczkę tak wilgotno. Wróciłam do domu po polar, bo myślałam, że będzie cieplej. Więc jak na początek października, to mamy tutaj 9,5 stopnia. No taka pierwsza niedziela, gdzie czuć ten chłód. Dobrze, oni tutaj na drzewku się bawią. Drzewa są fajnie rozłożone, więc można chwilę po drzewach pochodzić. To jest na pewno atrakcja super, zwłaszcza dla chłopaków. Ja przejdę tutaj, zobaczę, bo przyznam Wam się szczerze, że nie byłam tutaj w środku. Zawsze brałam sobie tutaj coś z tego autka do picia albo do jedzenia, ale tutaj sobie przejdę. Zobaczymy, co w środku jest, bo wiecie, że w National Trust można nie tylko napić się dobrej kawy, czekolady, ale bardzo często też oferują chai latte, a nie ukrywam, że chai latte to jest akurat odpowiednia pora na to, żeby się napić właśnie takiej herbatki z przyprawami. Pogubiłam się, gdzie się wchodzi, słuchajcie. Tu się wchodzi. Za dużo jest tutaj drzwi otwartych. O, zobaczcie, jakie pyszności i ciastka, i bułeczki. Nic oczywiście dla mnie. Pewnie brownie bym tylko trafiła, gluten free. No właśnie, o tym mówię. Nie. A chai latte? Zaraz zapytam się, czy jest chai latte. No i zobaczcie, mamy takie piękne. Można sobie tutaj wziąć. Ja wzięłam chai latte i babycino. A miejsce jest fajne, żeby sobie usiąść nawet na górze. Też można sobie posiedzieć. Moja chai pachnie niesamowicie babycino. Dla młodego 75p. A naprawdę jest super, także chłopaki już widzę idą. Słuchajcie, uważam, że miejsce jest godne polecenia. Jeżeli nie macie planów na half term, to warto się wybrać właśnie do National Trust. Oni naprawdę na half termy organizują bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Tak, chłopcy jeszcze w Babingtona będą grać. Ja się rozkoszuję moim chai latte. Zapraszam Was oczywiście do zadawania pytań. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. Ja z chęcią Wam odpowiem na pytania dotyczące podróżowania w Anglii. Jak również oczywiście zapraszam Was do polubienia naszego kanału, zostawienia kciuka, jeżeli Wam się podoba. Zapraszam Was również na nasz Instagram. Będę starała się tam pokazywać troszeczkę inne też treści takie z naszych może codziennych jakichś takich wypraw, niekoniecznie takich długich jak dzisiaj, tak żebyście po prostu mogli również zainspirować się, co się dzieje w tej chwili w Anglii, gdzie można fajnie podjechać, zwiedzić. Tak jak mówię, większość miejsc, które odwiedzamy, korzystamy albo z naszych kart, albo są to opcje bezpłatne. Tak przynajmniej staram się zorganizować. Jeżeli oczywiście jest coś godnego polecenia i trzeba za to zapłacić, no to wiadomo, ale jest dużo atrakcji w takich darmowych, fajnych, więc myślę, że każdy może skorzystać. Dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam Was gorąco, życzę Wam pięknej jesieni i do zobaczenia z kolejnego cudownego miejsca. Nie wiem, czy to będzie miejsce dla dzieci, czy to będzie miejsce dla dorosłych, czy to będzie muzeum, czy to będzie wypad nad morze, czy w góry. Jeszcze zobaczymy. Pozdrawiam Was. Cześć, pa.